Cześć! W tym odcinku zajmiemy się elektryką, czyli pokażę Wam, w jaki sposób jest wykorzystany programator z piekarnika. Nie będę Wam pokazywał, czemu tutaj nie ma szybki, ponieważ ona pękła po prostu przy wycinaniu, ale to wszystko działa normalnie poprzez dotyk. Nie ma tutaj napięcia żadnego. No i zobaczycie, jak są podpięte grzałki i jak jest zrobione oświetlenie na zewnątrz. Zapraszam na film. Oto baza naszej wędzarni. Kupiłem na znanym portalu na 3 litery, gdzie ludzie sprzedają używane części, i tu akurat była uszkodzona uszczelka. Widzicie? Teraz zresztą jest mi niepotrzebna, więc ten piekarnik posłuży mi za bazę grzewczą do naszej wędzarni. Jest regulacja temperatury, regulacja sposobu grzania, czyli mamy, tak jak w każdym piekarniku, termoobiegi, góra, dół grzałka, tylko dół, tylko góra, podwójna góra z termoobiegiem, nawet jest lodówka, podgrzewanie, oświetlenie i zero. Tutaj mam rozpiskę wszystkich przewodów, które odpinałem, a robiłem tą rozpiskę na podstawie tego elementu. Tutaj widzicie, tutaj jest rozrysowane, tu są rozrysowane te elementy, te polce, wszystkie, które tutaj są, tak? Ja mam to przeniesione na kartkę i ponumerowane, i później te numerki przypisywałem przewody i do czego one były podłączone. W ten sposób sobie opisałem każdy kabel, żeby móc odwzorować później to sterowanie. Tutaj mamy przed sobą element rozdzielczy z piekarnika, czyli tutaj z tej strony teraz mam, z tej strony mam teraz pokrętło. Nie widać tego, ale patrzcie, to obracam właśnie pokrętłem, widzicie? I te zapadki, które są w tych miejscach, czyli te zapadki się podnoszą, czyli zwierają tą część, bo tu przychodzi przykładowo faza, tu są te dwa pierwsze, są neutrale, czyli tu jest faza i ta faza po przekręceniu zwiera się z odpowiednimi stickami. Teraz tu się zwarł styk. Widzicie, bo się podniosła ta zapadka. No i dzięki temu, że mam tutaj tych pozycji kilka, wymyśliłem sobie pewne już działanie tej wędzarni na tych pozycjach. Ale okazało się, że brakuje mi jednej kombinacji tych elementów, a mianowicie brakuje mi grzałki dół z dymogeneratorem. Czyli tylko i wyłącznie, żeby była grzałka na dole i dymogenerator, wentylator od dymogeneratora załączony. Do tego muszę przerobić jeden z elementów, dokładnie to ten element. Muszę go przerobić tak, żeby w tej pozycji ten stycznik był już podniesiony. On musi być w górze. Bo w kolejnej już jest, ale akurat to jest coś innego. Bo to ma być grzałka dół bez dymogeneratora. Więc tutaj muszę go przerobić tak, żeby był w górze. No i teraz jak to zrobić? Widzicie ten plastik, który jest tutaj? To ten plastik muszę po prostu obciąć do tego miejsca, czyli to usunąć, i w tym momencie ta grzałeczka będzie w górze, bo jeżeli go nie będzie, to on dalej odpycha i teraz zejdzie z tego stycznika i zwarł. Czyli po prostu muszę skrócić ten plastik, żeby był odrobinę krótszy, i dzięki temu będę miał odpowiednią już kombinację. Grzałka i wentylator numer 1 są podpięte. I teraz powiem Wam, jak to podpiąłem. Ten kabel, który tu widzicie, to jest kabel odporny na wysokie temperatury.
i ten pojedynczy kabelek też jest kablem silikonowym, który wziąłem z piekarnika rozebranego. I teraz tak. No tutaj uziom, czyli masa, to wiecie, jest po prostu wprowadzony do wentylatora, bo na grzałce nie ma ogólnie takiego miejsca, żeby podpiąć, ale to wszystko jest spięte razem przez metalowe elementy do obudowy, więc wystarczy jedna. Tutaj macie neutral, czyli niebieski. On jest wspólny, czyli jest połączony razem z wentylatorem. Ten kabelek też jest silikonowy z piekarnika wzięty. No i fazy mamy rozdzielone, ponieważ jest faza na grzałkę, czyli zasilanie grzałki, i ten właśnie to jest faza na wentylator, ponieważ wentylator będzie też osobno zasilany niezależnie. To, że jest wspólny neutral, nic się nie dzieje, ponieważ będą działały niezależnie. Tak samo zrobiłem z drugą częścią. Jak widzicie, czyli są wypięte, podpięty jest uziom, neutrale połączone i faza. Tu jest krótki kabel, jego wyprowadzę przez sufit. Tutaj widzicie, już jest kolejna faza, czyli ta faza będzie wpięta do wentylatora jako oddzielny kabelek. I ten kabel jest tutaj długi, czyli do góry, do góry, do góry. Tutaj gdzieś będzie sterowanie, no i w tym momencie będzie podpięte wszystko razem. To jest kabel od czujki, od światła. Zajmiemy się teraz montażem tej przedniej części.
Tutaj widzicie, już pokrętło mam zamontowane w ten sposób, czyli najpierw na kropelkę, a później na gorący klej. Trzyma się. Tutaj jest masa włożona pomiędzy dwie blachy i skręcona razem, tak żeby nie masa, tylko uziemienie, żeby ta część też była uziemiona na wszelki wypadek, gdyby coś tam się poluzowało. I założymy teraz sobie sterownik temperatury oraz panel od naszego piekarnika. Udało mi się spiąć ten makaron. Tak jak widzicie, tam powstały jakieś listwy, różne kolory. Kolory nie są na ten czas jeszcze odpowiednie, ponieważ na przykład tu jest zasilanie kablem żółto-zielonym, co nie jest dobre, ponieważ można się pomylić, ale mamy tutaj na przykład wpiętą jeszcze też żarówkę, która symbolizuje nam wentylator od dymogeneratora. Ale po kolei sobie omówimy teraz co i jak. Kabel czarny to jest w tej chwili zasilanie z gniazdka. I tak jak widzicie, nie wiem czy to będzie widać, kabel brązowy z tego zasilania wchodzi nam w to miejsce, czyli na ten mostek, gdzie są te 4 piny włączone. Tu jest zmostkowane i te 2 również są włączone, czyli tu na stałe mamy fazę, czyli cały czas jest zasilanie. Ten czerwony kabel, który tutaj idzie, to jest zasilanie do panela, ponieważ panel świeci cały czas. To jest faza. Neutral jest wzięty z tego miejsca. To jest nasz neutral, widzicie, ten niebieski, i on sobie idzie tutaj do tego miejsca. I to są na stałe rzeczy, które jest zasilanie, czyli jeżeli wepniemy tylko do gniazdka, to zasilanie od razu tutaj trafia. Ok. Dlaczego trafia? Bo tu macie na przykład zasilanie z gniazdka i widzicie, to jest na jednej linii, tak jakby wpięte, czyli zawsze będzie tutaj zasilanie. Teraz po włączeniu jakiejkolwiek funkcji mamy tak. To jest zasilanie diody pomarańczowej, czyli informacji, że wybraliśmy jakąkolwiek funkcję na tym programatorze. A ten kolor czerwony to jest nasz neutral do światła, czyli oświetlenia wewnątrz. On też jest cały czas właściwie włączony, dlatego że światło chce mieć non-stop. Niby wszystko jest non-stop, ale nie. Dlatego, że ta druga część, zobaczcie, bo tutaj wracają już neutrale z tego programatora. Ten biały kabel, ten kabelek, to jest neutral, który zasila mi ten drugi rząd. Ten rząd. Czyli ten biały i tutaj ten niebieski po drugiej stronie. Dlaczego? Dlatego, że ten neutral jest rozłączalny. Co to znaczy? Że jeżeli zaprogramuję sobie tutaj 4 godziny pędzenia, to po 4 godzinach znika mi napięcie na tym elemencie, czyli nie mam zasilania na tym kabelku, odcinam ten kabel, co znaczy, że gaśnie dioda czerwona, symbolizująca grzałki, i wszystkie neutrale, które są wpięte do tej listwy. Czyli wszystko odcinam. Tym samym wyłączają mi się grzałki, wyłączają mi się wentylatory, zostaje tylko światło, dlatego że światło było wpięte tu i ono się nie rozłącza. Ok, ale idźmy dalej. Czyli tak, fazę z kabla zasilającego czarnego w tej chwili mam podprowadzoną tutaj,
czyli to są te elementy, są zmostkowane razem. Gdzie to jest most, to są wszystko razem jeden element. Czyli te 4, raz, 2, 3, 4. Tu jest zrobiony mostek i te dwa też są razem połączone. Czyli tutaj na tym wejściu mamy cały czas napięcie. I teraz przekręcając zasilamy odpowiednie sekcje. Tak jak widzieliście, tamte ruchome blaszki. Czyli co mamy? Tutaj mamy gniazdko do dymogeneratora. To idzie tam, będzie tutaj wpuszczone później w to miejsce. Normalnie obsadzone będzie gniazdko w puszce. W tej chwili jest po prostu żarówka, żeby tylko sygnalizowała, że się załączyło. Dobra. Tutaj na drugim stanowisku mamy co? Zasilanie, czyli fazę do światła, ale to jest faza na stycznik. Czyli ona idzie tylko do stycznika. Tak, tutaj do środka. I jeżeli mamy rozwarte, czyli tak jak teraz, otwarte drzwi, to w tym momencie nasz prąd przepływa sobie dalej, wychodzi tym niebieskim kablem i idzie do tutaj, łączy się z tym brązowym, czyli zasilaniem żarówek. Niebieski mamy stale po włączeniu jakiejkolwiek funkcji, jest wtedy ten, a ten jest właściwie też zawsze, ponieważ to pole tutaj jest prawie łyse. Więc to nam działa cały czas pod warunkiem, że stycznik jest rozblokowany. Dobra. Teraz tak. Tutaj mamy diodę, czyli też potwierdzenie dioda pomarańczowa, że uruchomiliśmy wędzarnię. I dalej mamy tak. To jest kolejny, to jest grzałka. To jest grzałka, czyli podpięcie do już naszego sterownika temperatury. I sterownik ma zasilanie z innego pola, czyli ma osobne zasilanie, jak widzicie, i jest rozłączalny z listwy. Czyli jeżeli ustawię czas się skończy, odłączam i sterownik gaśnie, czyli nie grzeją nam grzałki. Ok, tu mamy zasilanie tak jakby fazy. Ok, to mamy. Teraz tu. To jest faza do grzałki. Widzicie, ten żółto-zielony. To jest faza do jednej grzałki i to jest tylko i wyłącznie stycznik, czyli wchodzi i wychodzi tak samo faza, idzie do grzałki akurat tutaj dolnej. Tu mamy drugi kabelek. On jest na polu właśnie na tym polu, czyli tutaj jest, wchodzi sobie tu i stąd idzie do grzałki górnej zasilanie. Czyli zasilanie dostajemy na stałe, tak, ale niekoniecznie musimy mieć napięcie na grzałkach. Czyli może się włączyć regulator temperatury, ale niekoniecznie musi być zasilanie na grzałce jednej czy drugiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogę zrobić tak, że mogę grzać tylko jedną grzałką, albo mogę grzać drugą grzałką lub dwoma naraz. To właśnie daje mi to, że bezpośrednio z tych pól wydaje polecenia, która grzałka dostaje w tej chwili napięcie. Czyli wentylatory i światło są zapięte właściwie cały czas. No bo czy chciałbym wędzić na zimno, czy chciałbym powiedzmy sobie tylko osuszyć wędliny, to wentylatory się przydadzą. Światło tak samo. Bez względu na to, czy chcę wędzić, czy jeszcze nie, to po otwarciu drzwi przydałoby się, żeby światło było. Czyli wiemy, że listwa jest rozłączalna. To są wszystkie zera ochronne podpięte razem. Trochę za duża ta listwa, no ale nie miałem innej. Chyba wszystko mamy tutaj omówione. Możemy sobie uruchomić w tej chwili światło. O, widzicie? Włączyło się światło. Sterownik temperatury na razie nie działa. Panel, tak jak wcześniej, czyli wyświetla tylko godzinę i świeci nam się dioda, że mamy w tej chwili włączone jedną z funkcji, czyli zasilanie piekarnika. Tutaj jest światło włączone, ale teraz zobaczcie. Tylko nie będzie widać w tym miejscu, ale przymykam drzwi. Jest ciemno w środku. Widzicie, nie świeci się.
Czyli to jest właśnie to, o co nam chodziło. Czyli światełko działa sobie niezależnie od innych funkcji. Dobra, a teraz omówienie różnych funkcji, które tutaj są. Ja to mam spisane w tej chwili na brudno, ale wam pokażę. Czyli tak, taki rysuneczek grzałki dolnej i górnej z wentylatorem to jest dół i góra z dymogeneratorem. Potem mamy dół i góra bez dymogeneratora. Mamy dół bez dymogeneratora. Góra bez dymogeneratora. Nie, dół z dymogeneratorem, przepraszam. Tu był dół bez dymogeneratora. Tu jest dół z dymogeneratorem, to jest to, co przerabiałem. Góra bez dymogeneratora, góra z dymogeneratorem. Wędzenie na zimno, czyli mamy sam dymogenerator bez grzałek. No i tutaj mamy dioda czerwona, zasilanie sterownika temperatury, grzałka, góra i dymogenerator. To się powtarza. Ta funkcja jest akurat powtórzona, więc po prostu jej nie będę używał. No i pierwszy to mamy wentylatory plus światło. Czyli na przykład zobaczmy sobie, jak wygląda nasza dół i góra z dymogeneratorem. Czy przełączam sobie na tą funkcję? Nie, to była która funkcja? Dół i góra z dymogeneratorem. Wyłączyłem, przepraszam. O, tak. Czyli ta funkcja. I teraz załączył się sterownik. Tak jak widzicie. Obie grzałki zawsze się będą świeciły, tylko nie zawsze będzie napięcie na obu grzałkach. Tutaj muszę te czujniki troszkę wsunąć, bo one się... Jak wysunąłem, o. Tu mam wejście na czujniki. Dobra, to jest drugi. Do górnej i do dolnej grzałki. Temperatura, widzicie, rośnie. Dymogenerator już działa. Tutaj chodzą wentylatory i tak. Górna grzałeczka grzeje. Dolna grzałeczka czuję, że też grzeje. Tam jest czujnik jeden, a tu jest czujnik drugi. Ok, zamkniemy sobie to, niech się tutaj troszkę zagrzeje. Teraz zobaczymy, jak to będzie temperatura wyglądała. No widzicie, już ładnie temperatura rośnie. Teraz jak zamknąłem drzwi, to od razu jest szybciej. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj, ja wezmę sterownik w rękę. To niestety się stała rzecz straszna z tym sterownikiem, no ale no nic. Dobra, i ustawię sobie funkcję wyłączania za minutę. Tu mamy to. Mamy na 18:50. Nie. Niestety, ale przez to, że się stukło to szkło, to nie chce tak działać do końca, jak powinno. Damy na 19. Ok. Czyli mamy 18:58 nawet w tej chwili, jak widzicie. Czyli czekamy na godzinę 19 i zobaczymy, co się wtedy stanie. Tutaj temperatura rośnie, grzałki się wyłączyły, bo chyba były ustawione na 30 coś tam stopni, nawet nie pamiętam, a 33. Więc na razie się wyłączyły. Jedna, druga jest na 25. No, to nie jest ustawione dokładnie, więc dlatego tak kiepsko na razie to działa. Te czujniki muszę opanować jeszcze jako mam bezwładność, bo nie wiem w tej chwili. Tu już się zatrzymała temperatura. Tu jeszcze chwilę rośnie. No, wentylator rozdmuchuje ciepło z grzałki, która po prostu jest gorąca. No tak widzicie, tu spada. Tu już zwalnia. Dobra, ale spójrzmy tutaj. 18:59. Dymogenerator działa, grzałki działają, wszystko się świeci. I zaraz zobaczymy, co się stanie o 19:00. Światełko jest, gdzie to wszystko chodzi. Dobra. O, widzicie? Grzałki wyłączone. Tutaj mi pika, że już jest skończony czas. Wystarczy dotknąć. Ale teraz dotknięcie generuje to, że wszystko się z powrotem wróciło. Widzicie? No. To mi rozłączyło. To rozłączyło mi
wszystkie funkcje, które są podpięte do tej listwy, jak wam mówiłem, są podpięte do listwy, oprócz światła. Teraz jest na 0, dlatego nie ma też światła. Jak włączę na światełko, to robimy. Jest i światełko. Na razie stoi krzywo ta wędzarnia, więc się po prostu drzwi walają jak talala. Dobra. To chyba jest tyle. Ja muszę to teraz poskładać jakoś sensowniej. Przede wszystkim kolorami, bo potem się pogubię. I podpiąć to tak, jak być powinno. To by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że temat został opisany wyczerpująco. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja wykorzystałem elementy, które miałem u siebie na warsztacie. Oczywiście wy możecie zastosować inne, które będą miały bardzo podobne działanie. To jest ostatni filmik z serii montażu wędzarni. Także dzięki za oglądanie. Cześć!